Czy fontanna w magicznej wiosce posiada drugie dno? Czy uda się odnaleźć brakujący chapter? Co skrywają zaawansowane miasta? No i dobra, dotarcie do magicznej wioski zajęło jakieś 3/4 dnia. Idąc tak normalną ścieżką, którą da się przejść, nie robiąc z tego jakiejś wodnej wyprawy, gdzie ciągle tylko pływam łódką, choć spodziewałem się, że zajmie to o wiele dłużej, przynajmniej z 1 dzień takiej drogi. Także zbieram, co tutaj zostało do zebrania, prześpię się i wyruszam dalej. Zebrałem już wszystkie książki, które miałem tutaj do zebrania razem z chapterami. Mam 3, 2, 6 i 7. O świcie ruszę dalej, żeby mieć równy pomiar, ile stąd zajmie mi dotarcie do drugiej wioski, ale zacząłem się zastanawiać trochę nad tą fontanną, no bo wcześniej faktycznie pomyślałem, że to może mieć jakieś powiązanie z tamtym typem w lesie, gdzie handlował kluczami. No i z tym może też latającym tam przy zimowej wiosce, ale tamten typ mieszkał w dziurze i zacząłem się zastanawiać, czy pod tą fontanną coś jest. I tu faktycznie coś jest. Tylko czy ja to przeżyję tak głęboko? Wow, co to jest? Tu jest jakiś miecz w ogóle wbity. Okej, ale ten pokój wygląda trochę niepokojąco. Tu jakiś kwiatek, tu jakieś ognisko. Ktoś tu może mieszkał? Tu jakaś taka jakby zaraza. Ciekawe, co oznaczają w ogóle te wzory dziwne na ścianach. Tu jest jakaś fontanna. Wow, tu jest zejście w dół. Czy ja ten miecz mogę wziąć w jakiś sposób? Wow, wziąłem. Okej, podmieniłem miecze. Raczej nic tutaj mi nie wybuchnie. Ale zastanawiam się, co jest na dole. Co ja tam widzę? Co to jest? Słyszałem jakiegoś zombie jeszcze, tylko nie wiem gdzie i skąd. Ja jestem kompletnie bez myszek, więc jak coś mnie tu zaatakuje, to jestem skazany tylko i wyłącznie na siebie. Co to za pokój? Co to robi? Ja się bałem, że jest to coś na jakiegoś stwora, że coś mi się tu pojawi potężnego, a to jest po prostu na nagrody, kolejna skrzynka. Tu nawet widzę miecz diamentowy, ale ta animacja jest bardzo straszna w ogóle. Masakra, ale tu są jakieś książki w ogóle. Okej, z tego co widzę, każda zaczyna się tak samo. Dobra, jedną książkę wziąłem i idę stąd, bo ja chyba nie chcę wiedzieć, co tu się może za chwilę stać. Tam na górze jest chyba w ogóle noc, tak mi się wydaje. I utknąłem w ogóle na jakimś piętrze, okej. Muszę spłynąć z powrotem na dół i się przespać niestety w tym dziwnym pomieszczeniu. Dobra, teraz przynajmniej widzę światełko w tunelu. Okej. Druga magiczna wioska jest w tamtą stronę gdzieś, ale faktycznie dobrze, że w tej fontannie jest woda. Ten tunel na dół był strasznie szeroki. On był podobny w sumie do tego od właśnie tego gościa w lesie, gdzie sprzedawał te klucze. No i gdyby nie ta woda, no to raczej lądowanie miałbym twarde. Dotarcie do drugiej magicznej wioski od pierwszej zajęło niecałe 1,5 dnia. Czyli od domu będzie to jakieś 2,5 dnia drogi. Całkiem niedaleko, natomiast pewnie jakbym szedł bezpośrednio z domu, to byłoby pewnie bliżej. Zebrałem już wszystkie chaptery, jakie były tutaj do zebrania. Brakuje mi 4. Mam 1, 2, 3, od 5 do 7, no i tylko tego jednego brakuje. O ile oczywiście jest ich tylko 7. Jeżeli jest ich więcej, to fajnie. I ogólnie zauważyłem, że te chaptery są tylko i wyłącznie w tych małych domkach oraz w tych bibliotekach, więc nie obejdzie się bez tego, żeby znaleźć 3. magiczną wioskę. No i oczywiście liczyć, że tam będzie brakujący chapter 4. Dobra, skoro w pierwszej fontannie było zejście, to w tej też musi być. Że ja na to w ogóle wcześniej nie wpadłem, że ten wzór przypomina wzór dookoła tej dziury w lesie, bo już wcześniej bym tutaj zaczął zaglądać. Mega tu ciemno. Nawet nie wiem, czy dobrze płynę. Coś mnie tutaj bije! No nie! Masakra, ile ich tutaj jest! Dobra, może ten szkielet ich po prostu powybija i będę miał trochę luźniejszą robotę. Dobra, skoro oni szybko się tutaj sobą zajęli, to jabłko i lecimy. Dawaj go, zombie! O, tak, świetnie. Teraz ty. Normalnie tętno 170. Już myślałem, że tutaj nie przetrwam. W sumie mogłem o tym pomyśleć, że skoro ta dziura jest tam taka ciemna, to tam jest trochę tych stworów. Okej, układ jest ten sam. Na środku też jakiś miecz. Okej, ten miecz jest taki sam jak ten, co już mam. Czyli
można wywnioskować, że w kolejnych takich magicznych wioskach to się zbytnio nie będzie różnić. A czy tutaj będzie to samo? Niby wiem, że tamta klatka daje nagrody za klucz, ale nadal to wygląda jak wejście do jakiejś sali z bossem. Teraz pytanie, czy te książki są takie same? Tak, zdecydowanie są takie same. Teraz dobre pytanie, czy jak będę tu teraz wracał, to będą znowu te stwory? Ewentualnie szybciej to ja się tutaj utopię. Okej, wyszedłem z tego cało i to jeszcze przed zachodem słońca, więc idealnie. Teraz już tylko się przespać i w drogę do domu. Jezu, co to jest? Prawie zginąłem. Skąd on się tu wziął? Ten świat jest naprawdę coraz to niebezpieczniejszy. Już te zombie normalnie w biały dzień tutaj biegają. Tu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Mały park już prawie gotowy. Zostało mi tylko jedno drzewo, żeby wyrosło i było tu trochę więcej cienia, no i trochę wody i jakieś może dodatkowe ozdoby. Ale zacząłem im trochę tutaj terenu już przerabiać. I tak oceniłem, że pierwszym budynkiem, który wyburzę, będzie ten. Ciekawe, czy będą z tego zadowoleni, ale z drugiej strony, skoro mają tyle domów nowych, gotowych, to raczej nie powinno być problemu. Od razu lepiej bez tego jednego domu. Wyburza się szybciej niż buduje, więc fajne zajęcie i nie jest takie czasochłonne, ale żeby nie byli stratni i żeby trochę ich zachęcić do tej wioski, to tu zbuduję kolejny dom. Albo tu, obok. Tu albo tam. Jeszcze nie wiem. I dzięki temu może oni będą bardziej chętni, żeby wchodzić głębiej w tą wioskę i tam zamieszkać już tak nie na siłę. No ale to zobaczymy. Okej, 16 dom powstał. Trochę faktycznie chyba przesadziłem z wielkością, porównując do reszty domów. Ale to dobrze, bo i tak jest to blisko centrum, więc można go oficjalnie podpisać. 16 i wpisać do ewidencji. Więc aktualnie pozostało 614 domów do wybudowania, bo tyle mamy domyślnie mieszkańców. Ale zanim zacznę budowę reszty domów, wyruszę jeszcze raz do tego dziwnego lasu. Dowiedziałem się, że żeby wyrosło mi te drzewo z tego dziwnego lasu, to ja potrzebuję 4 sadzonek. A mam tylko 3, więc muszę zebrać jeszcze jedną dodatkową. Ale żeby to nie było takie nudne, że pójdę tylko po sadzonkę, przy okazji sprawdzę tamtą okolicę, czy nie ma gdzieś przypadkiem trzeciej magicznej wioski. No bo faktycznie w tamtych okolicach to ja się mało rozglądałem przez ten dziwny las, no i przez ten wysoki las, w którym było sporo stworów. Przy okazji też poszukam jakichś rzeczy do ozdoby, typu kwiatki, krzaczki i innego tego typu rzeczy, bo mi się po prostu skończyły. Ogólnie też powstała taka zagroda dla myszek, żeby one tam nie siedziały cały czas w mieście i trochę mi ich szkoda, że je tak tutaj zostawiam, ale przynajmniej tutaj będą bezpieczne obok kurczaków. Mam nadzieję, że ich nie pozjadają. A resztę zabieram na wyprawę. W sumie jednak wezmę tylko jedną myszkę, bo popłynę po prostu łódką, a więcej do łódki nie zmieszczę niż jedna, bo mam trochę terenu nieodkryte po drodze, więc przy okazji się przepłynę, zobaczę co tam jest, a i też do tego lasu chyba dopłynę po prostu od drugiej strony, czyli tak od tyłu, właśnie drogą wodną, żeby sprawdzić, czy tam gdzieś czegoś w okolicy nie ma. To mi się tutaj przytrafiło. Już widzę jakichś kłusowników. Oni tu chyba jakiś forcik w ogóle mają i to taki, jakiego jeszcze nie widziałem. Ale chyba sobie ich odpuszczę tym razem. Nie mam aż takiej mocy, żeby ich zaatakować, a pamiętam co się działo przy ostatnim obozie, mając nawet 3 myszki. Zapamiętam to miejsce i tutaj wrócę kiedyś, jak będę miał... O, oni tam mają TNT, a gdyby w to tak strzelić i ich tam wysadzić? Nie głupie, nie? No ale właśnie, co mi po tym? Ja wysadzę ścianę, może jednego tam załatwię, a cała reszta się na mnie rzuci. To nie ma najmniejszego sensu aktualnie. Ja ich po prostu ominę, zapamiętam to miejsce i wrócę tutaj z większą siłą. Bo może okaże się, że to jest jakiś ich główny fort, a cała reszta to są tylko takie obozowiska, takie przystanki, posterunki. Więc może jak ten fort napadnę i ich tam załatwię, to przestaną mi tutaj wszędzie łazić. Ale to innym razem.
Zgubiłem gdzieś tego niebieskiego duszka i nie do końca wiem gdzie, ale w sumie to może i lepiej. Trochę mnie już irytował, bo latał ciągle za mną i wydawał jakieś dziwne dźwięki. Ale powoli zbliżam się do tego lasu dziwnego i mam nadzieję, że będzie do niego dostęp ze strony wody, bo nie chcę przechodzić przez ten ciemny las, gdzie jest kupa stworów. Okej, myślę, że tutaj będzie idealnie. Sporo kwiatków, więc też pozbieram. Jakaś studnia w ogóle, ale w niej nic nie ma. I tutaj zaraz jest ten las. Zastanawiam się, czy ja mogę zrobić sobie jakąś farmę kwiatków, żeby nie chodzić ciągle i nie szukać ich. Przy okazji pozbieram sobie trochę tego dziwnego mchu. Ciekawe, czy jak dodam go na kamienie, to będą takiego samego koloru, czy nadal będą zielone. Będzie trzeba to przetestować. Jest i sadzonka, no to teraz pora się rozejrzeć, co tu jest ciekawego w okolicy. Czy ja trafię na magiczną wioskę, czy też nie. Jakoś z tej strony ten las taki mniej straszny i dziwny niż z tamtej, gdzie była ta dziwna chałupa. Czuję się, jakbym był dosłownie w tym samym miejscu. To znowu jakaś dziwna chałupa, chociaż nie, ona jest trochę mniejsza i to jest chyba taka w ogóle obserwacyjna, taka leśniczówka. O, luneta i fajerwerki, ale ciekawe. No można przynajmniej się stąd rozejrzeć, ale tak patrzę, tam jest ten las ciemny i pewnie tam będzie kupa stworów. Ciekawe, czy ja to mogę jakoś ominąć. Chyba, że to przepłynę jakoś drogą wodną, tylko teraz pytanie, czy stąd jest w ogóle jakieś wyjście tam, czy ja będę musiał i tak przez ten las się tam przekopać. Okej, na szczęście jest jakieś ujście tej rzeki, można stąd normalnie wypłynąć, tylko pytanie, czy coś zaraz nie zacznie we mnie strzelać tu po bokach. W końcu jakieś schronienie przed deszczem. Można się ogrzać w końcu. Już daleko zawędrowałem i dalej nie widzę żadnej magicznej wioski w okolicy. Tak cały czas płynąłem wodą, żeby patrzeć, czy przy brzegu coś jest. Bo w tym ciemnym lesie to ja raczej magicznej wioski nie znajdę, no bo tam nie ma na to miejsca, ten las jest zbyt gęsty. Ale w końcu trafiłem na jakieś normalne tereny i normalny las, więc może tutaj gdzieś w okolicy znajdę. Na razie żadnej żywej duszy tak naprawdę, żadnej wioski po drodze ani nic. Także pora chyba się przespać, no i trzeba wyruszyć dalej. Okej, takiego to ja jeszcze wieśniaka nie widziałem. Co ty robisz? Kim ty jesteś w ogóle? Sprzedaję jakieś dziwne potrawy. A to co to w ogóle jest? O, czyli to będzie urządzenie do tego, żebym na przykład mógł się ochłodzić albo ogrzać. Ciekawe jak to działa. Czy ja tu mogę wrzucić na przykład węgiel, którego nie mam? Okej, ja to chyba ukradnę tak czy siak. Wezmę to ze sobą, no i w swojej wiosce to gdzieś postawię. Może któryś z tych wieśniaków moich nabierze nowej profesji i też mi będzie takie rzeczy sprzedawał. To jest bardzo przydatne narzędzie w ogóle. Co prawda daleki jestem od tego, żeby zabierać okolicznym mieszkańcom ich sprzęty i niszczyć im chaty, ale no nie wiem jak to stworzyć, więc wezmę po prostu. Może kiedyś jak to stworzę, to przyniosę tutaj to z powrotem i oddam im. Nawet jakaś tawerna się znalazła. Miła odmiana w sumie, żeby zwiedzać takie miejsca, a nie ciągle kłusowników napotykać. Ale magicznej wioski jak nie było, tak dalej nie ma i już kończą mi się pomysły, w którą stronę ja mogę płynąć albo iść. Okej, ale miasta to ja się nie spodziewałem. Wygląda na bardzo duże miasto. Ciekawe, czy ja tu jakieś fajne rzeczy znajdę. Nie wiem czemu, ale ja zawsze zaglądam do tych studni, jakby tam nie wiadomo co miało być. Ale to już chyba taki nawyk, żeby nie przegapić żadnego ukrytego miejsca, bo kto wie, może akurat w którejś wiosce będą mieli jakieś ukryte skarby w takiej studni, bo będą chcieli je przede mną schować, żebym ich nie okradł, jak to mam w zwyczaju. Ale nie powiem, bardzo bogata wioska, chociaż po moim odejściu to już oni tacy bogaci nie będą raczej. Ale patrząc na rozmach, jaki tutaj mają i co oni tutaj posiadają, to szybko się odrobią. Albo i nie, chata im płonie. Może ja to przygaszę? Mogę to w ogóle ej. I nie mają tu żadnych strażaków ani nic? Jeszcze ja się podpaliłem, no nie, ja z tego domu idę, to chyba nie ma sensu, żeby im to gasił, bo ja tu zaraz sam zginę. Ale im to się zaraz chyba cała wioska spali, no nieźle. No i powróciłem w znajome tereny tak naprawdę. Nie znalazłem tej wioski magicznej w tamtym kierunku, więc tak zastanawiam się, czy dobrym pomysłem będzie pójście po prostu śladem tamtych magicznych wiosek, czyli po prostu pójście w tamtą stronę, żeby
sprawdzić, czy może one tam gdzieś się znajdują, bo teoretycznie no ten podróżnik cały niekoniecznie musiał po całym świecie łazić. Może w tamtej okolicy tylko porobił te magiczne wioski. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. I widziałem tu przed chwilą jednego kłusownika. Widzę, że coraz lepsze te obozy mają. Te ci tutaj na dole to muszą mieć nieciekawie z tymi kłusownikami cały czas. No tylko dobra, ja trafiam na wioski. To jest w sumie taka sama jak moja, tylko trochę większa i lepsza. W sensie ta, która stoi obok mnie, ale nigdzie nie mogę znaleźć tej, której szukam. O proszę, jaka piękna wioska, jakaś taka nowoczesna. Co to w ogóle za cegły fajne, takie białe? Może ja bym swoją taką zrobił kiedyś? Normalnie jak u bogaczy. Podoba mi się w sumie taki styl. Jakieś takie schodki, to taki balkonik i dopiero się wchodzi do domu. Ale oni tak w skrzynkach to chyba nic ciekawego nie mają. Chyba, że mają jakiś skarbiec. To też może być. Czemu ksiądz w kościele trzyma zgniłe mięso po zombie? Czyżby coś ukrywał? Jesteś zombie na pół etatu? W sumie to jaki zombie na pół etatu? Skoro miał zgniłe mięso, to pewnie jakiś pogromca na pół etatu bardziej tych zombie. Chodzi w nocy i poluje. Ale śmiesznie, różowa owca. Głupio wygląda. W sumie wziąłbym taką do domu, do kolekcji, żeby mieć, ale... No niech sobie tutaj żyje. Wow, nie sądziłem, że ten wrak statku będzie taki bogaty. Swoją drogą znalazłem też kolejną mapę do skarbu i będzie trzeba się w końcu tymi mapami zająć. Mam już ich kilka, więc można sobie taką wycieczkę zrobić. Ale tak w ogóle patrzę, ta dżungla to jest bardzo ładny teren. Taki przyjemny dla oka teren. Ładnie tu słońce pada, dużo zieleni. Wow, na jaką ja tutaj wioskę pustynną trafiłem. I jest ona podobna do tej, która stoi obok mojej wioski. I też ma flagi, ale inne. Bo na tamtej mojej wiosce były inne flagi. Ciekawe, czy to jest jakaś taka inna cywilizacja? Ciekawe, czy toczyliby ze sobą wojnę, ale wow, w chacie też mają nieźle. Nie no, ta to jest na pewno bardziej zaawansowana niż ta, którą mam obok siebie. I tu jeszcze nawet w tej wiosce jakieś wykopaliska prowadzą, tylko czemu akurat siebie podkopują, to jest dobre pytanie. Ale trochę cegieł im ukradnę i gliny, może się przyda do czegoś. Wow, ale to jest czadowe. Tu jest jakiś most w ogóle. Taki ładny ogród mają i to jeszcze jest zaszklone. Ale świetny, ja chcę coś takiego u siebie w wiosce. A to co, jakaś kolejka? To ja się muszę zapisać, czy coś? Czy oni tak tu sobie po prostu dyskutują? Wow, wow, a tutaj to w ogóle tętni życiem, tak widzę. Faktycznie to chyba takie miejsce po prostu spotkań. Tutaj sobie staję pomiędzy tym i przemawiam do ludu. Jak król. A to co to? Wygląda jak jakieś obserwatorium. Trzeba tam zajrzeć na pewno. Co prawda nie udało mi się znaleźć magicznej wioski i przeszedłem naprawdę bardzo spory kawałek, ale chyba sobie na ten moment odpuszczę i wrócę do domu. Oczywiście po zbadaniu tej dziwnej kopuły. Jak wrócę, to rozbuduję jeszcze wioskę trochę bardziej i wezmę te mapy, które mam. Mapy skarbów i po prostu wyruszę w poszukiwaniach, ale tymczasem co my mamy tutaj? O, ładna lampa w ogóle, ale tu się coś pali? To tak powinno być? W beczkach nie ma praktycznie nic ciekawego. Ładnie tutaj, nie powiem, tak samo wystarczająco. Są tu jakieś regały, jest też trochę pól uprawnych, łóżko, no można tu faktycznie zamieszkać po prostu. Ciekawe w ogóle, czy ktoś tu właśnie mieszkał i poszedł sobie gdzieś na chwilę, czy jednak nie. Co to w ogóle jest za urządzenie? Co to w ogóle robi? Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Wracam w takim razie do domu. Ciekawe, czy ktoś tu w ogóle mieszkał, bo jeżeli tak i niedługo wróci, to raczej nie chcę go spotkać. Chyba że no, jest jakimś wieśniakiem, to wtedy spoko. Ale jakby okazał się jakimś kłusownikiem, no to nie byłoby to miłe spotkanie. Może po drodze do domu trafię jeszcze na magiczną wioskę. Fajnie by było, bo załatwiłoby to sprawę i oczywiście o ile byłaby tam czwarta książka. Ale raczej wątpię, że trafię na magiczną wioskę po drodze, bo to są już znajome tereny, ja już tędy chodziłem. Musiałbym zrobić niezłe kółko, żeby odkrywać coś nowego, a niezbyt mi to na rękę, więc wolę poszukać skarbów, jak już mam te mapy. Kto wie, może przy okazji szukania skarbów
znajdę tą magiczną wioskę, a jak nie, to będzie trzeba wyruszać o wiele dalej.